Cześć wszystkim! Ja jestem Aleksandra, a to jest Not So Slow Polish. W dzisiejszym odcinku nauczę Was polskiego slangu. Ten film jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych osób, więc za moment zacznę mówić trochę szybciej. Mały disclaimer. Mam 30 lat, więc jestem młoda, ale nie jestem już nastolatką. Słowa i wyrażenia przedstawione w tym filmie to slang, którego używam z moimi przyjaciółmi, którzy są w podobnym wieku. Slang niestety szybko się dezaktualizuje, więc bardzo możliwe, że będę brzmieć bardzo boomersko dla polskich nastolatków. Zanim zaczniemy, przypominam, że możecie zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych takich filmów. Hejka, co tam? Siema, nic, chilluję na chacie. Może chcesz wyjść z nami dzisiaj na imprezę? Na Sopotę? Jo. Sorry, nie mam hajsu i jutro muszę iść do roboty. No chodź, postawię ci szota. Nie, naprawdę. Jeszcze trochę pozamulam przed kąpem i idę w kimę. Okej, szkoda. To może w następny weekend. No Rachel. Standardowe nieformalne przywitanie to cześć. Można jednak mówić też hej, siema, hejka, siemka. Natomiast bardzo nieformalne pożegnanie to nara albo narka. To jest skrót od na razie. Młodsi ludzie ode mnie podobno mówią naura, ale ja nigdy nie słyszałam tego na żywo. Pierwszy raz spotkałam się z tym słowem, kiedy czytałam wyniki zeszłorocznego plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku, które organizuje wydawnictwo PWN. Chillować na chacie to odpoczywać, relaksować się w domu. Normalnie chata to stary drewniany dom na wsi. W slangu chata to nasz dom albo nasze mieszkanie. Chillować, shot, nice, creepy, legitny, crazol, cringe. Slang uwielbia anglicyzmy. Mogłabym tu siedzieć i dawać Wam przykłady do jutra. Jest tego bardzo dużo. Jak zbudować czasownik od angielskiego słowa? Po prostu dodajemy końcówkę ować. Lajkować, friendzonować, hejtować, googlować, wajbować. W dialogu dałam Wam 2 przykłady regionalizmów, których używam. Iść na Sopoty w Trójmieście znaczy iść na imprezę do klubu w Sopocie. Sopot to turystyczny kurort, gdzie znajduje się słynna ulica Bohaterów Monte Cassino, a tam jest bardzo dużo barów i klubów. Turyści mówią, że idą do klubu w Sopocie, a lokalsi mówią, że idą na Sopoty. Ja osobiście teraz wolę imprezować w Gdańsku, na przykład na stoczni. To kolejny regionalizm. Stocznia to miejsce, gdzie produkuje się statki, a iść na stocznię to iść do barów i klubów, które znajdują się w pobliżu. Jo z kolei to znaczy tak. To jest germanizm, którego używa się na północy Polski, głównie na Kaszubach, Pomorzu i Kujawach. Ja kompletnie nieświadomie zaczęłam mówić jo po kilku latach mieszkania w Trójmieście. Niektórzy ludzie nie lubią jo, ale ja myślę, że wszystkie regionalizmy są super i trzeba je chronić. Nie mam hajsu i jutro muszę iść do roboty. Hajs to pieniądze. Inne słowa na pieniądze to siano, forsa, szmal, kasa, kasiora. Robota to oczywiście praca. Wiem, że w niektórych słowiańskich językach robota to normalne słowo na pracę. W języku polskim używamy tego wyrazu tylko nieformalnie albo w wyrażeniach jak na przykład dobra robota. Tak można mówić w każdej sytuacji i to jest wspaniałe.
wspaniały komplement. Jeszcze trochę pozamulam przed kąpem i idę w kimę. Zamulać to robić coś nudnego, nic nie robić. Zamulamy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Siedzimy na kanapie, scrollujemy Instagrama, siedzimy przed kompem, czyli przed komputerem, oglądamy memy albo Netflixa. Iść w kimę to po prostu spać. A propos spania. Zeszłoroczny plebiscyt PWN na młodzieżowe słowo roku wygrało słowo śpiulkolot. Śpiulkolot to miejsce do spania, łóżko. Szczerze mówiąc, nie używałam i nie używam tego słowa, ale podoba mi się. Poznałam je dzięki profilowi na Instagramie Make Life Harder. Kto wie, może zacznę mówić, że wsiadam do śpiulkolotu i lecę w spanko. Ostatnie wyrażenie to no Rachel. To jest transformacja wyrażenia no raczej, które znaczy no pewnie, no jasne. Mówimy tak, kiedy wyrażamy aprobatę, dajemy rozmówcy do zrozumienia, że coś jest oczywiste. I to wszystko. Czy znaliście już wcześniej jakiś polski slang? Ja zapytałam kilkoro moich znajomych, czy ten dialog brzmi naturalnie i powiedzieli, że tak. Tak właśnie rozmawiamy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jak zawsze, subskrybujcie kanał i lajkujcie film. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nara!